Dzień dobry moi drodzy, dzisiaj pokażę Wam, jak wykonać efekt bardzo fajnej mgły przy zastosowaniu sztucznej inteligencji. Zapraszam. Waldek, kanał Photomix, i dzisiaj chciałbym Was zaprosić na kolejną dawkę wiedzy o Photoshopie. Jeśli jesteś tu pierwszy raz, to właśnie prowadzę kursy dotyczące edycji zdjęć. Dzisiaj zajmiemy się dodawaniem efektu mgły. Zrobimy to w Photoshopie, zrobimy to za pomocą sztucznej inteligencji, która jest wbudowana, można powiedzieć, w filtry neuronowe, dające nam wiele różnych możliwości. Dlatego dzisiaj chciałbym Wam przedstawić jedną ciekawą, sprytną i niesamowicie szybką metodę na uzyskanie efektu mgły. Zobaczycie, jak to zrobić, mógłbym powiedzieć, 2 kliknięciami, bo właściwie jest wykonanie, włączenie filtra i później zmiana tylko krycia warstwy i rodzaju warstwy. Jeszcze kliknąć trzeba w filtrze, bo to zaraz ktoś powie, że nie, tam nie było 2 kliknięć, a było 6 kliknięć. Dlatego w kilku kliknięciach zrobicie sobie naprawdę fajny efekt mgły, taki jak widzicie tutaj na zdjęciach urbanistycznych. Efekt wychodzi naprawdę fajnie. Jeśli akurat robicie zdjęcia w takim stylu, to możecie sobie dorzucić dzięki filtrom neuronowym jeszcze efekt mgły, aby dać takie londyńskie, taki image, troszeczkę tajemniczości do tych zdjęć. Zapraszam zatem do obejrzenia. Już włączamy Photoshopa i zobaczcie krótki kurs, jak zrobić mgłę. Jeśli podobają Ci się moje filmy, wesprzyj mój kanał na platformie Patronite i skorzystaj z dodatkowych bonusów. Zaczynamy wszystko od przejścia do menu filtr i wybrania filtrów neuronowych. Chwila wczytywania i mamy już nasze filtry. I tutaj to, co nas interesuje, to jest rozmycie głębi. Jeżeli nie macie tego filtra, tak jak tutaj, aktywnego, to jak zobaczcie, ten na górze, nie jest aktywowany. Trzeba na tą chmurkę kliknąć, ściągnie dodatkowe komponenty do Photoshopa i będziecie mogli to zrobić, a żeby go aktywować, należy po prostu kliknąć przełącznik i jesteśmy już w edycji tego filtra. Jak zauważycie, rozmyło nam, ponieważ jest to filtr rozmycia, nasz obraz, ale nie o to nam chodzi. Jeżeli zjedziemy na sam dół tutaj tego pola edycyjnego filtra, to mamy coś takiego jak tylko mapa głębi i to nas interesuje. Jeżeli to klikniemy, zauważcie, tworzy nam właśnie mapę głębi, czyli ciemno-czarne są elementy ostre, całkowicie białe elementy nieostre i przejścia szarości właśnie od białego do czarnego. Najlepiej, jeżeli to jeszcze wykonamy na nowej warstwie, czyli tutaj właśnie w tym miejscu wybieramy nową warstwę i klikamy OK. I mamy już, jak zauważycie, mapę głębi już na nowej warstwie. I teraz co należy zrobić, to rodzaj warstwy zmienić z normal na ekran. Zobaczcie, mamy już piękną mgłę. I w tej chwili wystarczy kryciem zmniejszyć intensywność i właściwie efekt gotowy. Jeśli byśmy chcieli to na innym przykładzie, na przykład tutaj, to już możemy wybrać, jak zobaczycie, filtr na górze i on aktywuje te same ustawienia, które robiliśmy wcześniej, czyli nie musimy przechodzić i tam zaklikiwać.
Robimy filtr neuronowy i za chwilę nam tutaj wyskoczy nasza mapa głębi i jak było wcześniej ekran, krycie i piękna mgła w mieście. Mam nadzieję, że pomogłem co niektórym, jeżeli chodzi właśnie o wykonanie mgły. Jest to bardzo prosty sposób, wykonanie jest niesamowicie proste, tylko należy mieć odpowiednią wersję Photoshopa, która ma właśnie filtry neuronowe, dzięki którym zrobimy ten właśnie efekt w bardzo szybkim czasie. Dzięki tej mapie, którą mamy i która stworzyła nam głębię, zrobiliśmy z automatu właśnie taki efekt. Oczywiście, jeżeli zdjęcia będą jaśniejsze, bo jak zauważyliście pewnie, to ten efekt rozjaśnia troszeczkę te zdjęcie, dlatego lepsze są zdjęcia, które są troszeczkę ciemniejsze, wtedy efekty wychodzą troszeczkę lepsze. W tym wypadku było to miasto, można powiedzieć o zachodzie słońca, bo to już taki półmrok był, i naprawdę to ciekawie wychodzi. Jeżeli byście chcieli popróbować, to zachęcam. Tutaj nawet akcji nie trzeba robić, ani żadnej automatyzacji, bo kroki są tak proste, że nie ma co automatyzować. Dlatego pokombinujcie sami, zobaczcie jak to fajnie wychodzi. Oczywiście łapka w górę, jak film się podobał. Zachęcam do subskrypcji i kliknięcia dzwoneczka, aby być powiadamianym o wszystkich moich filmach. Dziękuję, na dzisiaj to już tyle. Żegnam się z Wami i zapraszam na kolejny poniedziałek i kolejną dawkę wiedzy dotyczącej edycji zdjęć. Cześć!